W tym odcinku przedstawimy Wam nasze zmagania z kolejnym zegarem ściennym. Metalowa obręcz i drewniany środek. Zestawienie, które robi wrażenie. Zapraszamy na film. Metalową obręcz zamówiliśmy, więc nasze prace skupiały się będą na odpowiednim przygotowaniu deski dębowej. Zaczynamy od zgrubnego wyrównania za pomocą struga elektrycznego. Docelowo chcemy osiągnąć grubość zbliżoną do 4 cm. Na początku niwelujemy największe nierówności, po czym heblujemy deskę równomiernie na całej długości. Większych nierówności po heblowaniu pozbywamy się za pomocą szlifierki mimośrodowej oraz papieru ściernego o niskiej gradacji. Po wyrównaniu deski musimy przyciąć jej krawędzie do krzywizny metalowej ramy. Wycinamy więc szablon ze sklejki z wykorzystaniem piły włosowej. W dalszych etapach wykorzystywać będziemy frez spiralny, frez do wręgowania oraz oczywiście tuleję kopiującą. Zaczynamy od wycinania krzywizny zegara frezarką z frezem spiralnym. Musimy wykonać jeszcze uskok, w którym schowają się spawy między obręczą a mocowaniem deski. Pozwoli nam to na dokładne spasowanie deski z obręczą i ułatwi dopasowanie poszczególnych elementów w dalszych pracach. Czas na pozbycie się resztek kory. Zaczynamy dłutem i poprawiamy szczotką drucianą i papierem ściernym. Pęknięcia w desce będziemy chcieli wypełnić czarną żywicą epoksydową. W pierwszym etapie musimy jednak zaimpregnować transparentną żywicą. Zminimalizuje nam to wchłanianie czarnej żywicy przez drewno oraz tym samym unikniemy plam rozchodzących się poza pęknięcia. Przed zalewaniem czarną żywicą oklejamy wszystkie pęknięcia z jednej strony deski. Żywicę olejemy stopniowo, pamiętając o jej uzupełnianiu w miarę rozpływania się w szczelinach. Pamiętajcie zalać milimetr, 2 ponad powierzchnię deski. Podczas utrwalania następuje skurcz. Wyraźnie to widać na wgłębieniu żywicy wzdłuż największych spękań. Po utrwaleniu pozbywamy się nadmiaru żywicy z wykorzystaniem szlifierki. Teraz skupimy się na wykonaniu pokazanego wgłębienia pod mocowanie deski. Mocujemy tuleję kopiującą oraz frez spiralny i możemy zabierać się za frezowanie. Wykonujemy jeszcze małe zagłębienie na spawy łączące mocowanie z obręczą, gdyż wcześniej przygotowane były nieco zbyt płytkie. Kolejny etap to wywiercenie otworów pod wkręcaną mufę.
Pozostaje nam przykręcić śruby i sprawdzić, czy wszystko pasuje. Pora na wywiercenie otworu na trzpień mechanizmu zegarka oraz wyfrezowanie otworu na sam mechanizm. Korzystamy z przygotowanego na szybko szablonu. Podobnie postępujemy z wgłębieniem na zawieszkę. Musimy jeszcze pogłębić w jednym punkcie, tak aby możliwe było wprowadzenie haka kołka rozporowego. Hak jest nieco zbyt długi, ale skrócimy go w międzyczasie. I to, co lubimy najbardziej: lakierowanie i wydobywanie kolorystyki oraz układu słojów w drewnie. Po wyschnięciu lakieru przykręcamy zawieszki . A także mocujemy mechanizm zegara. Za kulisami pozostaje nam tylko zamocować wskazówki i włożyć baterię. Mamy nadzieję, że końcowy efekt przypadł Wam do gustu. Trzymajcie się i do następnego projektu. Jeżeli Ci się podobało, subskrybuj i daj kciuka w górę.